Witam. Na początek chciałem Wam przedstawić częsty problem użytkownika nowego kotła zgazowującego drewno. Ma to ustrojstwo od 2 tygodni i mimo prób modyfikacji cały czas z komina unosi się mu dym. Drewno ma suche, sezonowane wiele lat, nie ma znaczenia czy pali sosną czy bukiem. Temperaturę spalin utrzymuje pomiędzy 150 a 170 stopni Celsjusza. Przetestował różne ustawienia powietrza wtórnego w ciągu całego cyklu spalania. Komin ma wyczyszczony, wysoki, zapewniony ma nawiew do kotłowni. Wydaje się, że wszystkie warunki ma spełnione, a dym sobie leci. Serwisant na podstawie filmu, który mu wysłał, stwierdził, że to para wodna. No i może by mu uwierzył, ale u sąsiada palącego w prostym atmosie po rozgrzaniu nic z komina się nie unosi w tych samych warunkach atmosferycznych. Ma przecież kocioł 5. klasy, eco-design i oczekuje lepszych efektów. Co mogę z tym zrobić? Zadaje pytanie zdesperowany posiadacz nowego ultraekologicznego kotła. Czy potrafilibyście doradzić temu nowicjuszowi? A ja czytając ten tekst, czy też oglądając różne filmy na YouTubie oraz posty pod nimi, zadaję sobie pytanie. Czy ludzie uwierzyli, że w nowych kotłach w jakiś cudowny sposób można spalić wodę zawartą w drewnie? Przecież jeżeli załadujecie do kotła 20 kg drewna, to znajduje się w nim od 2,5 do 4 kg wody. Ta woda podczas spalania zamienia się w parę wodną i trafia razem ze spalinami do komina. Co powoduje, że tej pary wodnej nie widać podczas wylotu z komina? Może to być kilka czynników, ale ja w tym filmie skupię się na jednym, często obecnie występującym. Dość powszechnie montowanym urządzeniem wraz z nowym kotłem na drewno są regulatory ciągu kominowego. Działają one na zasadzie rozrzedzania spalin powietrzem zaciąganym z kotłowni. Powoduje to zmniejszenie temperatury gazów wydalanych kominem i zmniejszenie ciągu kominowego. W efekcie kocioł zaczyna spalać paliwo wolniej, a tym samym mniej wody na jednostkę czasu trafia do komina. Jednak ważniejszy jest drugi efekt, to jest zmniejszenie wilgotności względnej spalin poprzez wymieszanie z powietrzem zaciąganym bezpośrednio z kotłowni, zawierającym mało wody. W zależności od ustawionej skali redukcji ciągu kominowego, udział powietrza nie biorącego udziału w spalaniu może nawet przekraczać 50% gazów wydalanych kominem spalinowym. Dlaczego kocioł Atmos, ten w cudzysłowie u sąsiada, nie generuje widzialnej pary wodnej? Pracujące kotły Atmos reagują wysoką temperaturą spalin przy za silnym ciągu kominowym i dlatego ich użytkownicy dość często montują właśnie regulatory ciągu kominowego. Podejrzewam, że jest tak w tym przypadku. Zaobserwowałem też taką tendencję, że im droższy kocioł na drewno i z większą komorą załadowczą, tym częściej jest montowany regulator ciągu kominowego. Sprzedawcy takich drogich kotłów pokazują później opinię ich użytkowników jako ich reklamę, że z komina nie leci żaden dym. Jak ja słyszę taką opinię, to od razu zadaję pytanie, czy masz działający regulator ciągu kominowego? Rozrzedzanie spalin z drewna ma inne konsekwencje. Niewidoczne stają się też inne zanieczyszczenia i próba obserwacji jakości spalania na wylocie komina mija się z celem. Jak ma się działający regulator ciągu kominowego, to nie warto wychodzić na zewnątrz i obserwować komin. Chcę tylko dodać w tym miejscu, że brak pary wodnej wylatującej z komina nie oznacza, że ta jakość spalania jest poprawna.
Mam taką serdeczną prośbę do posiadaczy kotłów na drewno i regulatorów ciągu kominowego, aby zrobili taki test. Wyszli na zewnątrz i sprawdzili przy otwartym regulatorze ciągu kominowego, czy jest widoczny dym, a następnie zrobili to samo przy zamkniętym regulatorze ciągu kominowego. Pamiętajcie, aby to zrobić na początku spalania, przed całkowitym odparowaniem wody ze wsadu. Będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach pod filmem potwierdzicie lub obalicie moje przypuszczenia. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.